Na początku Was zaskoczę, mówiąc, że, uwaga, po powrocie z Igrzysk Olimpijskich z Atlanty, to był rok 1996, dzięki, dostałem propozycję, żeby zostać modelem. Tak, słuchajcie, powiem więcej. To była propozycja od agencji modelingu. No więc powiedziałem, a dlaczego by nie? Spróbuję. Zawsze to tak ładnie wyglądało w gazetach, w telewizji. Jak patrzyłem na te modelki, modeli, tacy piękni ludzie, ale muszą być szczęśliwi. No i poszedłem do wizerzysty, fryzjera, oczywiście profesjonalnego. Poszedłem na siłkę, żeby zbudować piękną rzeźbę swojego ciała. Przeszedłem na specjalną dietę, która miała doprowadzić do, że tak powiem, wyrzeźbienia pięknej mojej sylwetki i wizerunku. No i tak tydzień, miesiąc, drugi i coś nagle poczułem, że coś jest nie w porządku. Coś nie gra. Coś mi nie pasuje. Nie tylko z samym sobą, bo spadło mi przede wszystkim samopoczucie. I coraz mniej używałem, że tak powiem, swojego specyficznego poczucia humoru. Natomiast widzę też ludzi dookoła mnie, właśnie tych modeli i modelki, które z jednej strony tak pięknie wszystko wygląda na obrazku, a z drugiej coś nie grało. I po pewnym czasie doszedłem do obserwacji. Ciekaw jestem, jaką Wy macie, patrząc na modeli i modelki. Czy to są ludzie, którzy są szczęśliwi i można im zazdrościć, czy troszeczkę współczuć? A jeżeli tak, to dlaczego tak się dzieje? Głównie chcę dzisiaj porozmawiać z naszym specjalnym gościem, Kasią Kucewicz. Cześć Kasiu, dzień dobry. Cześć, bardzo mi miło. Dzień dobry, witam z rana wszystkie osoby. No właśnie, o tym, jak waga, masa naszego ciała wpływa na nasze samopoczucie. I jaka to jest ta odpowiednia waga, ile ja powinienem ważyć, bo powiem szczerze, cały czas zadaję sobie pytanie. Pomożesz odpowiedzieć na to pytanie? No, tak naprawdę pewnie najlepiej by tutaj wiedział to lekarz i on by wyliczył ten właściwy wskaźnik BMI, ale co do zasady jest tak, że rzeczywiście wokół tego, ile powinniśmy ważyć, jest bardzo dużo kontrowersji. To znaczy, że nierzadko jest tak, że my trzymamy się tego wskaźnika, tak jakby to była jakaś taka wyrocznia naszego być albo nie być, jakby to była jakaś najważniejsza rzecz na świecie, ile powinno się ważyć, jakie są normy, jakie są tabelki. Tymczasem okazuje się, że coraz więcej jest głosów mówiących o tym, że tak naprawdę te normy są bardzo szerokie, one nie są dostosowane do wszystkich osób tak samo i na przykład to, że jedna osoba waży 85 kg i powiedzmy ma nadwagę, to nie znaczy, że druga, która też tyle waży, również ją ma, ponieważ może się okazać, że ta druga posiada masę mięśniową większą, jest wyższa, więc to wszystko oczywiście zależy od człowieka i od jego budowy ciała, od jego też stylu życia, to czy ma tą prawidłową wagę, czy nie. No co do zasady... Mówisz o tym z taką sprawnością, ale może wiele osób nie wie, że zajmujesz się tym zawodowo. Możesz w ogóle opowiedzieć, czym zajmujesz się zawodowo i jaka jest Twoja profesja? Ja jestem psycholożką, psychoterapeutką. Pracuję z osobami z zaburzeniami odżywiania i z osobami borykającymi się z wysoką masą ciała, czyli osobami, które chcą zredukować masę ciała. I to jest właściwie głównie obszar moich działań zawodowych, czyli tak praca z ciałem i praca z relacją z jedzeniem. No i w tej mojej pracy właśnie bardzo często pojawiają się takie głosy jakiegoś takiego marzenia o idealnym BMI, marzenia o idealnej sylwetce, wyobrażania sobie, że
posiadanie niskiego BMI, czyli obniżonego, jest gwarantem szczęścia, bo trochę media nas tym karmią, prawda? To jest trochę to, co ty powiedziałeś, że Idealny świat zewnętrzny, który Tak. obserwujemy. Wszyscy tacy piękni, smukli. Teraz jeszcze jest oczywiście pogoń już za sylwetką na plażę. tak, I to sam zauważyłem, że jest zgubne. Dlatego Ciebie zaprosiłem na dzisiejszy spacer, Power Walk, żeby właśnie o tym porozmawiać, bo sam się złapałem na tym, że próbowałem wielu wag swoich, tych idealnych, tych optymalnych. Ja na co dzień ważę 96 kg, ale mówię, zrzucę sobie do 94, a nawet 3. Oczywiście nieraz były to 99 i 100, z czym się źle czułem. Ale tak samo źle się czułem, cholera jasna, z 94, 93, pomimo że świetnie wyglądałem. Z czego to wynika? no bo czasami jest tak, że jeżeli ta masa ciała jest zbyt niska, to często towarzyszą temu, żeby ją utrzymać, bardzo silne restrykcje, które jakby nie do końca współbrzmieją z naszym stylem życia. Nierzadko jest tak, że my mając niską masę ciała, jakby usilnie staramy się ją utrzymać, męcząc się potwornie, tak? Bo nie wiem, ograniczając sobie posiłki, eliminując jakieś rzeczy w sposób często taki obsesyjny. Nierzadko jest tak, że tak naprawdę te 2-3 kilo, bo tutaj jak możecie słuchać Mateusza, myślicie sobie, ale jakby różnica pomiędzy 2-3 kilo zrzucenia. Ale prawda jest taka, że kiedy się ma BMI w normie, to zrzucenie 2-3 kg jest naprawdę trudne. Ja podejrzewam, że to wcale nie było takie proste. Ja pamiętam sama, że jak ja redukowałam swoją masę ciała 70 kg, to się zawsze śmieję, że te pierwsze 68 kg było łatwe w porównaniu do tych ostatnich dwóch, które się tak trudno redukowało, bo to już wtedy jak waga jest w normie, no to już wtedy naprawdę ciężko jest o każdy gram. Ale właśnie nierzadko pacjenci, którzy tak bardzo chcą zeszczupleć, zaczynają wpadać w pewnego rodzaju obsesję i w taki lęk, że o Jezu, nie chcę przytyć, muszę teraz to utrzymać, to teraz muszę się odżywiać tak nie po swojemu i stąd często bierze się frustracja. I stąd takie się poczucie bierze niezadowolenia, że ja jestem w takiej wadze idealnej, ale ciągle sobie czegoś odmawiam, ciągle to nie jest po mojemu, ciągle to nie jest, nie czuję się tak komfortowo i bezpiecznie i myślę, że nierzadko tak może być i z tego powodu człowiek nie czuje się za bardzo dobrze w swojej wadze. Zresztą dobrze jest też zobaczyć tak naprawdę, co spalamy, bo To może być bardzo interesujące dla nas właśnie. Co się dzieje tak naprawdę pod względem fizyczności, ale też i układów różnych. Bo ty powiesz zaraz pewno o układzie pokarmowym, a ja chciałbym jeszcze za chwilkę zapytać o układ nerwowy i hormonalny. Tak, no to jest kwestia, pierwsza rzecz jest taka, że czasami jest tak, że człowiek na przykład na przykład teraz redukując na tych najnowszej generacji lekach, które są takie popularne, nie zdaje sobie sprawy z tego, że tam bardzo dużo redukuje się tkanki mięśniowej. O których lekach mówisz? O tych takich, które się podaje w zastrzykach. Tych produkowanych w Danii chyba jest taka firma, jak ona się nazywa? No już. Dobra, nie będziemy wchodzić w szczegóły. Tak, ale są te leki, które Państwo pewnie dobrze znacie, tak zwane na odchudzanie, ale mało się mówi o tym, że one rzeczywiście że one mogą spalać też tkankę mięśniową, dlatego bardzo ważnym jest, żeby ćwiczyć, żeby się ruszać i żeby w tej obsesji redukcji masy ciała też nie zapominać o takim aspekcie zdrowotnym, żeby to ciało nie tylko było szczupłe, ale też żeby było sprawne i żebyśmy mieli siłę, bo bardzo często jest tak, że jak my ważymy za mało, to tracimy siłę, przestajemy się ruszać, zaczynamy jakby wykonywać minimum wysiłku, tak żeby się jeszcze nie wykończyć, więc jakby w sumie prowadzi to do szeregu komplikacji, więc przede wszystkim ja zawsze powtarzam, że najważniejsze jest dbanie o zdrowie, dbanie o aktywność fizyczną, ale z głową. Tak, z Ty głową. napisałaś książkę, oczywiście. prawda? Waga z głowy? Tak, Taki tytuł? dokładnie, waga z głowy. Polecamy wszystkim bardzo serdecznie tą książkę. Możesz krótko ją zareklamować, powiedzieć, co czytelnik w niej znajdzie? Waga z głowy to jest tak naprawdę pokazanie, jak bardzo praca mentalna, mental jest potrzebny w pracy nad redukcją masy ciała. Jak sobie głowę poustawiać tak, żeby wytrzymać w pewnych reżimach, jakie narzuca nam redukcja masy ciała.
i po prostu odchudzanie się, tak? Mówiąc tak kolokwialnie. Więc mam wrażenie, że to jest bardzo ważny temat, trochę niezaopiekowany, czyli tego, że kiedy chcemy zredukować masę ciała, my musimy zadbać o swoją głowę. Kiedy chcemy wprowadzić w ogóle nowe nawyki, Tak. no to musimy zadbać o prawidłowy mental, o nasz układ nerwowy, tak jak wspomniałeś. Kasiu, ja Cię zapomniałem zapytać, jak każdego gościa, którego zapraszam na Powerwalka, o nawyki. Możemy na chwilę się tutaj zatrzymać i Oczywiście. ten temat dotknąć? Słuchaj, Oczywiście. więc 2 pytania o nawyki, o 2 nawyki. Powiedz, jaki masz, może nas zainspirujesz, nawyk, który bardzo Ci służy, który daje Ci energię, sprawczość, wiesz, dobrą odporność, taki zdrowy nawyk. Jaki to jest nawyk? Nawyk, który wyrobiłam w zeszłym roku, to jest nawyk robienia jakichś mniej więcej 9-10 tysięcy kroków dziennie. I to jest nawyk, który mi bardzo pomaga, który jest dla mnie absolutną podstawą dobrego samopoczucia. Wcześniej wydawało mi się to niemożliwe, żeby chodzić 10 tysięcy kroków dziennie przy dużej takiej aktywności zawodowej. Wydawało mi się, że no to trzeba mieć... Nie mamy czasu. Tak, że nie ma czasu. I nagle się okazało, że ten czas oczywiście można znaleźć i rozkładając te 10 tysięcy po prostu na raty. Na trochę wyjścia z psem, na pochodzenie na bieżni w domu. Pójście na Powerwalk tak jak dzisiaj, Pójście 2000 kroków już możesz sobie dopisać. 2000 pewnie będzie, no tak, więc tak naprawdę można zrobić te 10 tysięcy, nawet jak się jest bardzo zapracowanym, albo jak jest się, nie wiem, młodą mamą, to da się to zrobić, rozkładając na kawałki, więc to jest jeden nawyk, a drugi mówiłeś... A drugi nawyk to jest taki, którego jeszcze u siebie nie wypracowałaś, ale byś chciała go mieć, wprowadzić do swojego życia, masz na tak zwanej wishliście. W tym roku na mojej absolutnie wishliście jest nawyk, słuchajcie, picia wody, ponieważ woda jest czymś bardzo ważnym i jak się tej wody mało pije, no to później efekty są opłakane i samopoczucia, i kwestii radzenia sobie z głodem, czy z jakimiś napadami, objadania się i w ogóle takiego dla też naszego zdrowia psychicznego. Odwodnienie wpływa na, że tak Funkcje powiem, poznawcze. łaknienie i chęć objadania się? Tak, no bo jeżeli jesteśmy odwodnieni, to bardzo często, trochę jak w tym żarcie, że mamy wrażenie, że chce się nam jeść, a po prostu chce się nam pić. I to może powodować szereg komplikacji. Przy redukcji bardzo ważne jest picie dużej ilości wody, po prostu, żeby pozbywać się tych tkanki tłuszczowej ze swojego organizmu. Więc to jest jedna rzecz. No woda też jest nam potrzebna też, jeżeli chodzi o nasz mental, to znaczy, że osoba, która pije dużo wody, czuje się po prostu lepiej psychicznie. Jest bardziej sprawna intelektualnie, czyli jest bardziej sprawna poznawczo, czyli ma lepszą pamięć, lepszą koncentrację, nie jest taka ospała. Większy spokój? Większy spokój, Wewnętrzny. tak. Znaczy woda to jest w ogóle, woda to jest naprawdę samo dobro i bez względu na wszystko warto jest wyrobić sobie ten nawyk, a bardzo często ludzie, w tym ja, tego nawyku nie mają. Pijemy sobie gdzieś na przykład, nie wiem, kawkę na mieście, ale to jest, nie wiem, 1-2 kawy, w jakiś tam sposób sobie dogadzamy jedzeniem, a zapominamy popić i potem się okazuje, że ta butelka wody jest cały czas w naszej torebce, praktycznie nieotworzona, czy z kilkoma tylko upitymi łykami. Więc to zastanawiające, że Ty, osoba będąca w temacie, chcesz wypracować sobie taki nawyk, ale to trzymam mocno kciuki. Tak. Ja mam fajny nawyk, że do każdej kawy, którą wypiję, muszę napić się jedną pełną, dużą szklankę wody. W trakcie, przed, po. To jest taki dla mnie 1 do 1. To musi się wydarzyć. Tym bardziej, że jeżeli tego nie zrobię, to wiesz co czuję po kawie? Że tracę, pomimo że ona powinna mnie pobudzić, to tracę koncentrację, siłę i zaczynam się odwadnia, właśnie. Kawa odwadnia, super, że to powiedziałaś. Tak samo jak odwadniają na przykład czarna herbata odwadniają nas też napoje gazowane różnego rodzaju, więc a generalnie powinno się pić około 2-2,5 litra wody. Więc na przykład to, że wypijemy litr wody, na przykład ja taka zawsze całe życie piję około litra wody dziennie, ale to jest za mało, tak? To musi być więcej, więc
więc nigdy nie jest za późno i warto jest rzeczywiście tą wodę sobie właśnie suplementować. I często ludzie właśnie pytają mnie o jakieś suplementacje, o jakieś dodatkowe leki, a ja mówię, zacznij od tych najprostszych, zacznij od wody. Oczywiście nie jestem lekarzem, więc tutaj na pewno lekarze doradzają jeszcze dodatkowe wsparcie, zwłaszcza jeżeli ktoś jest w redukcji masy ciała, natomiast rzeczywiście woda jest podstawą. Super, dobra. Ale wróćmy do jedzenia, odżywiania i budowania, czy tam jakby obliczenia, ustalenia, jaka jest najlepsza dla nas masa ciała. No bo to jest sprawa bardzo indywidualna, prawda? Natomiast chciałbym, żebyś dała nam kilka wskazówek, na co powinniśmy zwrócić uwagę i na co, że tak powiem, nasz radar ustawić w momencie, kiedy jesteśmy w procesie zmiany swojej masy ciała. No przede wszystkim chyba w dół, obniżenia. Co powinniśmy zrobić z naszym odżywianiem, układem pokarmowym, ale także na co powinniśmy zwrócić uwagę i co się dzieje w naszym układzie nerwowym i hormonalnym? No ja przede wszystkim myślę, że to, co jest podstawą, to, żeby obliczyć sobie wskaźnik BMI. Nie być takim do końca, nie być takim, jakby nie trzymać się go tak sztywno, ale można sobie na przykład w internecie po prostu policzyć wskaźnik BMI i te kalkulatory, one są wszędzie dostępne, więc możecie Państwo sobie po prostu wpisać swój wzrost przez swoją masę ciała i zobaczycie, czy jesteście w normie, czy jesteście trochę za wysoko, czy trochę za nisko i ile Wam zostało do osiągnięcia prawidłowej masy ciała. Można też spróbować wybrać się do dietetyka albo do lekarza diabetologa czy obesitologa, który na podstawie swojej takiej specjalistycznej wagi określi poziom tkanki, poziom masy mięśniowej, wszystkie tam inne parametry takie jeszcze bardziej zaawansowane i będzie mógł Wam też nakreślić, co konkretnie w Waszych proporcjach nie działa, co szwankuje. To są takie specjalistyczne wagi, które nie są, często my ich nie mamy w domach, bo wiem, że Państwo macie pewnie takie wagi łazienkowe w opcji premium, które Wam pokazują, ile tej tkanki tłuszczowej mamy, natomiast lepiej iść do właśnie dietetyka czy do lekarza, który na tej swojej takiej wadze specjalnej jakby pokaże nam wszystkie te parametry bardzo dokładnie i też doradzi nam, nad czym powinniśmy pracować, bo jest to bardzo zindywidualizowane. Nierzadko jest też tak, że lekarz może nam, to już co wcześniej mówiłam, na przykład pokazać, że to, że my mamy masę ciała powiedzmy wyższą niż nasze koleżanki, może nie wynikać z tego, że jesteśmy jakby grubsze, tylko że mamy na przykład więcej mięśni, że mamy trochę inną budowę. Myślisz, że możemy skręcić tutaj w lewo? Tak, oczywiście. Zrobimy sobie rundkę. Chodzimy, słuchajcie, po warszawskich fortach Bema. Tak. Tutaj się z Kasią spotkaliśmy. Cisza, spokój, ale już minęliśmy parę osób, które ruszyły na jogging i na spacer z psem i nawet na rowerze dwóch panów minęliśmy. Tak, Taka ciekawostka przy okazji. Popatrzcie, podcast w ruchu. Aktywne bemowo. Aktywne bemowo. To jest takie właśnie fajne miejsce. W ogóle dla mnie na przykład takim świetnym patentem na wyrobienie nawyku 10 000 kroków było odkrycie podcastów i tego, że rzeczywiście, jeżeli jest ciekawy podcast, to ja mogę iść i robić spokojnie te kroki, w ogóle niezauważenie, bo tak bardzo się skupiam na treściach. Także bardzo polecam właśnie słuchanie sobie czegoś albo tak. Dobra. Do góry idziemy, słuchanie sobie czegoś, albo też na przykład po prostu wsłuchiwanie się w naturę. To też może nas bardzo wyciszyć, to może nas tak bardzo ukoić, więc samo dobro. Super, fajnie. My też w Powerwalkach motywujemy, dając dobry przykład, że idziemy. Akurat w tej pierwszej części dnia, ale każdy może sobie wybrać swoją godzinę, o której chce pójść i przy okazji mając świadomość, że nie idzie sam. Bo są w tym momencie osoby, które są jak to się mówi, porozrzucane po całej Polsce i w Poznaniu, i we Wrocławiu, i w Iławie, i w Ostródzie, i gdzieś na Dolnym Śląsku, gdzie też idą razem z nami. A my pozdrawiamy Was serdecznie z Warszawy. Powiedz mi, dlaczego
kiedy zrzucałem mocną wagę w dół, zacząłem się źle czuć, ale przede wszystkim tak jakby psychicznie. Znaczy zacząłem czuć, że brakuje mi komfortu takiego wewnętrznego i spokoju wewnętrznego. I to nie wynikało, powiem szczerze, z tego, że narzuciłem sobie drakońską dietę, bo nie zrobiłem tego. Ja odżywiałem się bardzo naprawdę porządnie, oczywiście dbając o ilość przyjmowanych i węglowodanów, i białek, i tłuszczy, ale to było dobre odżywianie. Natomiast będąc zbyt lekkim, zaczęło się coś we mnie dziwnego dziać. Co to mogło być? Trudno powiedzieć tak naprawdę, bo musielibyśmy przyjrzeć się, co to znaczy to coś dziwnego. Czy to chodziło o takie kwestie mentalne, że nie czułeś się zbyt komfortowo w swoim ciele? Tak, w ogóle nie czułem się pewnie sam ze sobą, z podejmowanymi decyzjami, z tym, że wiesz, nie wiem, startowałem na przykład w regatach, ścigałem się i wiesz, i mówię, no dobra, po starcie wszystko wskazuje na to, że trzeba popłynąć prawą stroną trasy, bo tam będzie więcej wiatru i tak dalej. Ale czy na pewno? Ale Mateusz, czy ty masz rację? Czy to jest... Wiesz, i nagle tracisz pewność siebie, którą zauważyłem za każdym razem, kiedy za bardzo schodziłem w dół ze swoją wagą. To taka moja własna obserwacja. Bardzo, bardzo ciekawy wątek, Mateusz, który poruszasz. Absolutnie sprzeczny z większością tego, co Państwo pewnie czujecie wewnętrznie, bo zazwyczaj człowiek, jak redukuje masę ciała, to czuje się dużo pewniej, prawda? To czuje, że wreszcie może, że jest leciutki. Zwłaszcza kobiety tak mają. Tak. Prawda, że czujemy, że teraz to mogę wszystko, teraz to tam wraca, tak, dochodzi i jest takie poczucie takiego poweru wręcz, ale czasami zdarza się tak, że jeżeli czujemy, że ta masa ciała jest troszeczkę za mała, to nam się my możemy mieć takie wrażenie, że się zmniejszyliśmy, czyli że jesteśmy słabsi, jesteśmy bardziej podatni na zranienie. Tak jakby ta tkanka tłuszczowa była jakiegoś rodzaju zbroją, Tak. była takiego rodzaju pancerzem, który nas trochę chroni przed tym światem, który nas chroni przed różnymi sytuacjami niewygodnymi. I część pacjentów, na przykład z mojego doświadczenia z kolei ma tak, że boi się, że jak zredukuje masę ciała, to straci ten swój wigor, tą swoją siłę. I poczucie moc. humoru bardzo często też. Tak, i poczucie humoru, bo związane z tym, że się człowiek będzie czuł taki ciągle głodny. Tego się ludzie boją, choć to nie jest prawda oczywiście. Ale jest tak czasami, że to ciało się opancerza tkanką tłuszczową. Czyli, że dlatego mamy tyle tej tkanki, żeby uchronić się, żeby być też więksi, żeby wydawać się więksi. Dziś jesteśmy naprawdę, żeby czuć się bezpieczniej. I kiedy tracimy tą masę ciała, to my się czujemy tacy bardziej delikatni, bardziej narażeni na różnego rodzaju ataki. I ja myślę, że tutaj to jest bardzo ciekawe w kontekście doświadczenia męskości. I jest to, może być to powiązane, nie mówię, że oczywiście Mateusz u Ciebie to było, ale myślę, że u wielu chłopaków może się coś takiego pojawić, że wraz ze spadkiem masy ciała mężczyzna może zacząć się czuć nie tak męski, nie tak silny, nie tak odstraszający, jak wtedy, kiedy był duży. Więc myślę, że to dla niektórych osób może być problem. Czy coś się jeszcze może dziać wewnątrz naszego układu hormonalnego w momencie, kiedy zbyt bardzo przyciśniemy z naszą masą ciała, albo zrobimy to zbyt szybko i nagle jest szok dla naszego organizmu. Co w takich momentach się dzieje w naszym ciele? No wszystkie zbyt szybkie, zbyt gwałtowne, zbyt raptowne albo nieskontrolowane z lekarzem redukcje masy ciała oddziałują bezpośrednio na każdy z układów, no w tym też na układ hormonalny i mogą doprowadzać nas do różnych takich bardzo, powiedziałabym, niebezpiecznych sytuacji. No, na przykład u dziewczyn może się zatrzymać miesiączka. Czy u osób na przykład w ogóle nierzadko z anoreksją, czyli u osób obsesyjnie redukujących, często pojawia się zahamowanie na przykład rozwoju, zahamowanie u nastolatków, prawda? Czy zahamowanie różnych funkcji właśnie wydzielniczych.
z tego względu, że organizm po prostu całą swoją siłę ładuje w to, żebyśmy my przetrwali na głodzie, a nie żebyśmy się na przykład rozwijali i sprawnie działali. Więc to może prowadzić do szeregu zaburzeń, w tym też zaburzeń hormonalnych. I warto jest siebie obserwować. Jeżeli widzimy, że jest jakaś zmiana, że my redukujemy, a organizm w jakiś sposób zaczyna dziwnie reagować na to, to oznacza, że zdecydowanie powinniśmy właśnie skonsultować się z lekarzem. Super. Kasiu, mamy już 25 minut naszego spaceru. Myślę, że fajnie by było to wszystko zapiąć jakąś klamrą, bo zauważyłem i usłyszymy tutaj, wsłuchujemy się w naszą społeczność powerwalkerów i powerwalkerek, których wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy, którzy idą z nami teraz z samego rana na poranny spacer, ale też którzy dołączą do nas w swojej porze, żeby to wszystko jakby spiąć. I powiedz mi w takim razie, jak powinienem podejść do tego tematu, żeby w końcu ustalić, jaka jest dla mnie najlepsza masa ciała, biorąc pod uwagę mój wiek, to, czym się zajmuję oczywiście, no bo nadal się ścigam i nadal jestem aktywnym sportowcem, ale także chcę po prostu dobrze się sam ze sobą czuć, zdrowo i trochę też dobrze wyglądać, żebym nie miał bębna jakiegoś tutaj z przodu, bo niedobrze się z nim czuję. Jak mówię, dzisiaj wydaje mi się, że to jest właśnie te 95-96 kg, plus minus. Ten 1 kilo sobie zostawiam na różne ewentualności, ale czy powinienem pomyśleć o tym, żeby zejść niżej, czy może, jeżeli to do tej pory było dobre, to tak powinienem zostać? Ja myślę, że ja odpowiem na to w ten sposób, że ważne jest to, żeby stanąć w prawdzie i popatrzeć, jak naprawdę wygląda sytuacja. Bo bardzo często problemem naszym jest to, że my wszystko robimy na oko. Czyli tak, że nam się wydaje w lustrze, że jest ok, nie jest ok. Nam się wydaje po ciuchach, nam się wydaje po rozmiarze ubrania, czy jest ok, czy nie jest ok. Natomiast profesjonalne podejście do tematu to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, ile ja ważę tak naprawdę, czyli po prostu zakup czy wejście na wagę. Tak. To jest bardzo ważne, a naprawdę wiele osób nie chce tego. I ja to widzę po swoich pacjentach, że pacjenci mówią, ale ja nie chcę się ważyć. Chcę redukować masę ciała, ale najlepiej, żeby nigdy nie wejść na wagę, bo nie chcę na to patrzeć, ja nie chcę wiedzieć, ile ja ważę. Słuchajcie, teraz wejście pytanie, na wagę jest podstawą. no właśnie, to teraz pytanie do każdego z Was i każdej z Was. Kto z Was ma wagę w domu i wchodzi na nią codziennie? Nie, codziennie to za dużo. Dlaczego? Dlatego, że wahania masy ciała są w przeciągu dnia, w przeciągu nawet tygodnia bardzo duże i wchodzenie na wagę codziennie może nas tylko deprymować i frustrować, ponieważ ta waga się bardzo zmienia. Okay. Najlepiej jest raz w tygodniu, nawet raz w miesiącu, ale jednak wchodzić. Cholera, ja wchodzę codziennie. Ale to już mam nawyk po prostu taki i ja, co ciekawe, najpierw się zastanawiam, ile ważę, a później wchodzę i sprawdzam, czy tyle, ile czuję, że ważę. To na przykład jak jestem odwodniony, to wiem, że od razu te pół kilo w dół. Albo zjadłem zbyt późno dużą kolację. To będzie więcej. To będzie więcej, bo jeszcze mój organizm tego nie przetrawił i jeszcze w jelitach tam jest pół kilograma więcej. Takie ciekawostki. Albo po prostu tydzień miałem taki, gdzie było zbyt syto, albo miałem tydzień taki, gdzie trochę przesadziłem z tym umiarkowaniem w jedzeniu. Jak mamy taką zdrową relację ze swoim ciałem, jak mamy takie w ogóle dystans do swojego ciała, to nie ma problemu. Natomiast jeżeli jesteśmy pokłóceni z ciałem, jeżeli tego swojego ciała nie lubimy i proces redukcji nas bardzo denerwuje, to wchodzenie codzienne na wagę zdecydowanie nie jest zalecane, bo będzie nas deprymować, frustrować i straszyć. Dlatego, że zobaczcie, Mateusz już wie, jak jego organizm działa. Tak on mówi Wam wyraźnie, że jeżeli zjem trochę więcej wieczorem, to ta waga rano jest trochę wyższa. Jeżeli jestem odwodniony, to jest niższa. Jeżeli jestem na przykład dziewczyną i w trakcie i od dnia cyklu zależy, jaką będę miała wagę. Jeśli zdaję sobie sprawę, to wtedy jest ok. Natomiast często jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy i zaczynamy na przykład wpadać w paranoję, tak? Czyli, że na przykład mówić, Jezu, wczoraj była tak pięknie, a dzisiaj jest 2 kilo więcej. Skąd to się wzięło? To teraz muszę docisnąć. Jest panika, jest nerwówka i takie niezbyt dobre ruchy, które prowadzą na przykład do zaburzeń odżywiania. Więc ja rekomenduję naprawdę raz w miesiącu, no raz w tygodniu, jeżeli jesteśmy w takiej ścisłej redukcji.
Redukcja to brzmi trochę ambitnie i odstraszać może, ale w momencie, kiedy pracujemy nad tym, możemy tak to nazwać? Możemy. Jeżeli coś chcemy zrobić z naszą wagą i to nie radykalnie, czyli raz w tygodniu polecamy. To ręka do góry. Kto ma wagę u siebie w łazience i Nie z bójmy niej się, korzysta? bo nie bójmy się tej wagi, dlatego że cyferka na wadze łazienkowej nic nie mówi o naszej wartości, nic nie mówi o naszej wyjątkowości. To jest tylko cyfra. Nie bójmy się tego. Od tego trzeba zacząć, bo wtedy mamy jasno na białym sytuację, czy trzeba coś zredukować, czy Tak. uleczyć, polepszyć, czy nie. Natomiast absolutnie cyferka nie świadczy o waszej wartości i to warto mieć na uwadze. Ale że fajnie to jeżeli ona powiedziałaś. jest wysoka, jeżeli ona jest niska, to nic nie mówi o nas jako o ludziach. Wow, popatrz jakie niebo za nami. Tak, Ci z pięknie Was, się którzy zrobiło. nas oglądają na YouTubie, mogą zobaczyć, jak cudowne niebo wstaje, już jest nad Warszawą. A ci z nas, którzy nas słuchają na Apple Podcast albo na Spotify, uwierzcie nam na słowo. Bardzo pięknie. ważną rzecz powiedziałaś. Myślę, że to jest taka klamra i taka kropka na D, którą postawiłaś w tej naszej rozmowie podczas spaceru, że waga to nie wszystko. To nie jest całe nasze życie. To jest jeden z elementów, nad którym można pracować i który także wpływa na nasze zdrowie, ale nie świadczy o nas, jakimi jesteśmy, jakimi wyjątkowymi osobami jesteśmy. Tak. Zdrowym można być w każdym rozmiarze. Rozmiar nas nie definiuje. Warto jest przede wszystkim dbać o zdrowie, a nie dbać o cyferki. No właśnie. O, i tym pięknym stwierdzeniem, dzień dobry. Też byłem teraz w Australii i dlatego mówię, tam wszyscy, jak mijasz kogoś, kto biegnie, kto idzie, to wszyscy mówią hi, how are you, wiesz, greetings, good day, po australijsku trochę. I mam teraz ten nawyk, że kogokolwiek mijam, idąc nie znając kompletnie, to mówię dzień dobry, cześć, hi, wiesz, albo ukłon. Właśnie to przed chwilą zrobiłem dla osoby, która tutaj nas mijała i biegła po warszawskich portach Bema. Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Tobie i dziękuję Państwu. No, to był zdrowy spacer na dobry początek dnia. My właśnie go już powitaliśmy. Pozdrawiamy Was serdecznie i myślę, że to, co Kasia tutaj powiedziała, na co zwróciła uwagę, to jest fajny sygnał dla nas, jak powinniśmy podejść do tego tematu. Ja dużo wziąłem do siebie i dla siebie i na pewno z niektórych rzeczy będę tutaj skorzystał, no bo tu właśnie chodzi o taką inspirację. Kasiu, miłego dnia. dziękuję. Jeszcze raz, jak Twoja książka, jaki ma tytuł? Waga z głowy. Waga z z głowy. głowy bardzo polecam serdecznie. No właśnie, ja też bardzo polecam, wszyscy bardzo polecamy. Sięgnijcie po nią. Michała, Martynę albo Gosię poproszę, żeby nawet znalazły link do tej książki. Jakbyście mogli, słuchajcie, umieścić go tutaj w opisie, żeby albo w komentarzu pierwszym, to łatwo będzie do tego zajrzeć. Fajnie, dzięki Kasiu. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy Was serdecznie, miłego dnia życzymy i zapraszamy na codziennie na nasze spacery. Jutro co jest jutro? Środa? Środa. Środa. Jutro Power Walka poprowadzi Gosia Pielichowska. O, dietetyczka i psychodietetyczka. Świetnie. Tak, właśnie, więc Dobra patrzcie. kontynuacja. Dobra kontynuacja. Fajnie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się. Pa, pa.